Trochę dzisiaj wieje, więc mam nadzieję, że nagram ten odcinek zanim zbiorę gałęzią w łeb. Miotacz ognia. Kolejny odcinek z gadżetami, po prostu nie wiem ile ich mam dokładnie. Wrzuciłem do plecaka co mi się nawinęło, no ale od tego właśnie miotacza płomieni zaczniemy. No niepozorna rzecz, zwykła rurka z takim oto, nazwijmy to kranikiem pokrętłem, które dozuje dopływ gazu. No i do tego załączamy butlę. W zestawie jest jedna, ma kolor inny, pomarańczowy. Ja tę chcę wykorzystać do końca, bo została mi z innej kuchenki. Tak to wygląda i tak to wygląda. Trafiamy sobie tutaj w specjalną wypustkę i przekręcamy, tylko tyle. Nic więcej nie trzeba robić. Tu odkręcam dopływ gazu, słyszycie jak syczy. No i teraz muszę to tylko podpalić. Grubszy badyl. I popatrzcie, po chwili zaczyna się palić. Tak więc z pomocą takiego palnika szybko rozpalimy ogień. Nie będziemy musieli się bawić w rozpałki chociażby. Żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań w terenie. To jest moim zdaniem zbytnie ułatwianie sobie życia, a chodzi właśnie o to, żeby zaznać tego życia nieco cięższego, więc taki miotacz płomieni jak najbardziej, ale raczej gdzieś na podwórko, na działkę, kiedy chcemy rozpalić grilla, bądź też szykujemy jakąś większą imprezę z ogniskiem, padał wcześniej deszcz, no musimy sobie wtedy pomagać, radzić, żeby zaoszczędzić czasu. Jeżeli działamy pod presją czasu, no takie urządzenie warto mieć na podorędziu. Ostatnio w komentarzach pojawiły się prośby o gary. Tak więc wziąłem taki zestaw, który uznałem za najlepszy dostępny w sklepie Millworld. Koszt około 100 zł. Natomiast mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. W takim woreczku ładnym. Trochę to zaplątałem. Co my tutaj mamy? Naczynia, co bardzo ważne, są stalowe, więc tutaj nie musimy się zastanawiać, czy aluminium, które jest w pewnym stopniu trujące, zostało anodowane, czy nie jest uszkodzone gdzieś, czy gdzieś coś się nie ulatnia. No mamy tę stal nierdzewną, czyli to są naczynia całkowicie bezpieczne, lekko cięższe niż aluminiowe, ale też bez przesady, bo jest to wszystko z dość cienkiej blachy zbudowane. Patelnia do jajówy, idealna, leciutka. No i z takim uchwytem, który po pierwsze nie jest tutaj niczym powleczony, więc możemy sobie bez przeszkód tę jajecznicę zrobić na żarze z ogniska i rączka nam się nie będzie topić. To pierwsza rzecz. Po drugie, patelnia jest oczywiście okrągła, zdarzają się też prostokątne, ale one gorzej trzymają się kuchenki gazowej. Jak wiemy, ostatnio w lasach państwowych na wybranych obszarach można używać kuchenek gazowych, więc warto mieć takie naczynia, które są przystosowane do kuchenek i to jest właśnie ten zestaw naczyń. No kładziemy sobie na kuchenkę gazową, to nam nie spadnie po pierwsze, po drugie ta rączka jest leciutka, widzicie, taka nazwijmy to ażurowa i ona nie będzie przeważać nam całego naczynia. Tak więc idealne naczynia do gotowania na kuchence gazowej, jak również na żarze. Patelnia. Gar, który wygląda jak patelnia, tylko że jest po prostu wyższy. No, możemy tutaj zagotować jakikolwiek posiłek w garze. Zupę, gulasz, cokolwiek. Mniejszy garnek, chociażby do zagotowania wody na herbatę. No a skoro już mówimy o tej wodzie na herbatę, czy też na kawę, no to mamy po pierwsze kubeczki, 2, a po drugie talerze i pokrywki w jednym. No jeżeli chcemy wodę zagotować, to dużo szybciej to zrobimy, przykrywając garnek. Mamy takie talerzyki, to może być jako pokrywka, chyba, sprawdzałem jeszcze, tak, jako pokrywka jak najbardziej. No i to jest taki zestaw, gdzie mamy wszystko, czego potrzebujemy w terenie i oczywiście nie musimy tego wszystkiego, tych garów ze sobą zabierać. Ja jeżeli planuję na przykład tylko jajecznicę w terenie, no to zabiorę tylko i wyłącznie ten rondelek oraz kubek. No bo na takiej jajecznicy również, na takiej patelni również przecież zagotuję na tyle wody, że
akurat zmieści się w tym kubku na herbatę. Więc w sumie mógłbym zabrać tylko to i to, już naprawdę niewiele miejsca mi to zajmuje. No ale mam też resztę naczyń, które mogą się przydać na innych wypadach. Na przykład planuję zrobić coś w garze, no to biorę wtedy gar. Nie musimy nigdy brać wszystkiego ze sobą. No a jeżeli wybieramy się we 2 osoby do lasu, no to jest zestaw idealny. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. No i 2 kubeczki, 2 talerze. Czego chcieć więcej? Mały, ale niezwykle przydatny gadżet, mianowicie karabinki. Ktoś ostatnio w komentarzu napisał, chyba pod shortsem jakimś: o, dobrze, że nie mówisz karabinczyk. No kiedyś to było wielkie faux pas powiedzieć karabinczyk. Teraz natomiast widzę, że w prawie każdym sklepie to jest opisywane jako karabinczyk i wszyscy mówią karabinczyk, więc ja tak naprawdę nic do tego nie mam, ale tak już się przyzwyczaiłem mówić karabinek, bo kiedyś to rzeczywiście było wielkie faux pas powiedzieć karabinczyk. No więc karabinki, takie malutkie, oczywiście not for climbing, na pewno jest ten napis tutaj. Chodzi o to, żeby nikt nie próbował się na tych karabinkach wieszać, ani też używać ich do czegokolwiek związanego z technikami linowymi. To są karabinki do troczenia ekwipunku, chociażby do plecaka. No i tak, możemy sobie wziąć taki jeden karabinek. Czym on się takim charakteryzuje? No jest sprężynowy po pierwsze, więc to nam zawsze wróci. Jeżeli coś sobie tutaj umieścimy, no zresztą zaraz sobie coś umieścimy, bo mamy dzisiaj też rękawice od Helikona i działa to mniej więcej tak. Chcemy sobie je przytroczyć, tak, i to nam wraca automatycznie. Możemy też, jeżeli obawiamy się, że nam się karabinek otworzy, że zgubimy nasz ekwipunek, możemy tutaj zakręcić. Mamy blokadę wtedy. Fajne karabinki, przydatne. Możemy teraz troczyć sobie te rękawice albo do pasa, albo gdzieś po prostu tutaj sobie do plecaka. Proszę bardzo. Skoro już o rękawicach mowa, no to dzisiaj 2 propozycje. Pierwszą z nich już widzieliście, to są rękawice marki Helikon. Te rękawice są dość cienkie, dopasowane bardzo mocno, a co za tym idzie, możemy w nich wykonywać precyzyjne prace. Na tych 2 palcach mamy specjalne powierzchnie, które pozwalają nam obsługiwać ekrany dotykowe, na przykład w smartfonie, czy też w kamerze, w aparacie. No i są to rękawice naprawdę mocno dopasowane, ale jednocześnie one są dość cienkie, więc one nie zapewnią nam ochrony przed narzędziami, a raczej przed po prostu otarciami. Jeżeli potrzebujemy większej ochrony, no to rękawice marki Mechanix. Tutaj z dość grubej skóry od wewnątrz. Od zewnątrz ten materiał również jest solidny. Generalnie są to po prostu rękawice wytrzymalsze niż rękawice Helikona, ale co za tym idzie, precyzja działania w tych rękawicach jest mniejsza, bo one są zwyczajnie grubsze. Nie mamy tutaj też specjalnych powierzchni do obsługi ekranów dotykowych, co jest w sumie dość logiczne, bo one są na tyle grube i te paluchy tutaj są na tyle obudowane, że i tak mielibyśmy problem z obsługą tych ekranów. Te rękawice są zgodne z normą EN 388, co oznacza, że są przystosowane do pracy z narzędziami. Na przykład nożem, śrubokrętem, cokolwiek nam się gdzieś omsknie, one powinny nas ochronić. I jest to ten stopień ochrony najmniejszy w tej normie, natomiast on rzeczywiście jest. Jeżeli chcielibyśmy wyższy stopień, no to również takie rękawice u nas znajdziecie, natomiast one będą jeszcze grubsze i jeszcze mniej precyzyjne prace będzie można w nich wykonywać. No coś za coś. Zostały nam 2 ostatnie gadżety. Jednym z nich jest impregnat uniwersalny. Uniwersalny, co to oznacza? Ano tyle, że możemy go użyć zarówno do odzieży, jak i do butów, jak nawet do namiotu, czy też tarpa. Jeżeli tarp jest już stary, jakiś zmurszały, zaczyna przeciekać, możemy użyć tego impregnatu, żeby jego wodooszczelność wzmocnić. Impregnat po prostu do wszystkiego. Co ciekawe, ja mogę nawet sobie spryskać nim plecak, który wodoodporny przecież nie jest i nie muszę na niego nakładać tego specjalnego pokrowca, tylko po prostu spryskam go takim impregnatem, zyskuję wodoodporność, a jednocześnie mam dostęp do wszystkich kieszeni w plecaku, co jest bardzo istotne, bo jeżeli taki worek wodoszczelny na plecak naciągniemy, no to niestety nie mamy dostępu do zawartości plecaka. Warto mieć coś takiego, taki impregnat. Dzisiaj sprawdzimy go sobie na bazie butów, które już widzieliście w jednym z odcinków, że przemakają zwyczajnie. Pokażę Wam w ten sposób, bo nie chcę ich na razie ściągać.
To są buty marki Texar. One z założenia nie są wodoodporne. Producent nie sili się tutaj na jakieś kłamstwa w stylu wodoodporne, membrana, coś tam. Nie, bo te buty wodoodporne nie miały być z tego względu, że miały po prostu oddychać. No ale spróbujemy zamienić je w buty wodoszczelne, wodoodporne. Tutaj mamy jakieś bajoro. Spróbuję, zobaczymy, czy przemokną po chwilowym zamoczeniu. Krótka przerwa, muszę poczekać, aż impregnat wyschnie. W międzyczasie sprawdzimy sobie ostatni gadżet, a jest nim wór. Wreszcie jakiś wór, no bo jak wiadomo, musi być w każdym odcinku. Tak więc nie zawiodłem Was. Trzymałem w niepewności do końca, czy wór się pojawi, ale jaki wór jest tym razem? Wór na buty do transportu. Bardzo ważny element, czyli siatka oddychająca, dzięki czemu buty nie będą nam gdzieś tam butwieć, nie zaparzą się w tym całym pojemniku, bo oczywiście chowamy w nim buty zazwyczaj brudne, przemoczone. Więc tak, tutaj mamy materiał wodoszczelny, wodoodporny, więc sobie nie zamoczymy i nie zabrudzimy reszty ekwipunku, jeżeli na przykład buty w takim worku będziemy chcieli troczyć do plecaka albo też w plecaku gdzieś umieścić. Jednocześnie ta siatka sprawi, że buty będą cały czas oddychać, więc nic nam nie zacznie tam w środku butwieć, nie zaczną te buty śmierdzieć. No dobra, więc teraz zobaczymy, czy zmieszczą się tutaj buty wyższe, bo ja używałem butów takich za kostkę, z podobnym workiem, mieściły się, ale czy zmieszczą się buty takie właśnie taktyczne, chciałbym zobaczyć. Tak to wygląda. I proszę bardzo, spokojnie się zmieścił. No i obok oczywiście zmieści się drugi but bez żadnych przeszkód. Teraz pozostaje to tylko zapiąć za pomocą zamka, który jest dość solidny. No i proszę bardzo, i taki pakunek sobie chowamy do plecaka albo gdzieś kroczymy. Oczywiście możemy sobie użyć reklamówki plastikowej, zaraz ktoś powie. No, sam tak często postępuję, natomiast no niestety te buty zbyt fajnie nie pachną po takim pobycie w plastikowej reklamówce. No i to w zasadzie jest główny minus takiego rozwiązania. Tutaj mamy coś, co zwyczajnie oddycha. Dzisiejszy zestaw gadżetów za nami. Dajcie znać w komentarzach, jakiego rodzaju gadżety powinny pojawić się w kolejnym odcinku, bo myślę nad czymś związanym z wiosną, ze zbliżającym się latem. I teraz tak, czy jakieś gadżety na ten okres przejściowy, czyli być może jakiś soft shell, bluza niezbyt gruba, już może nie polarowa, a może coś już bezpośrednio na lato, już chcielibyście się zaopatrzyć w ekwipunek na sezon letni. Dajcie znać w komentarzach, jakiego rodzaju ekwipunek Was interesuje i zajmiemy się tym w kolejnym odcinku gadżetów. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka. No cóż, słowo się rzekło. Trzeba przetestować w tym bajorze. Na chwilę potrzymam. Mało który but wytrzymuje dłużej. A w środku jest sucho. Zaraz Wam to pokażę na przykładzie skarpety. Zero śladów wilgoci. Ja wiem, że ciężko zobaczyć to na filmie, no ale na przemoczoną z pewnością nie wygląda.